Puszcza Białowieska jest unikatem w skali całej Europy. To najbardziej dzikie i pierwotne miejsce, ostatni naturalny las na mapie Niżu Europejskiego. To dzięki istnieniu puszczy zdołał przetrwać żubr, największy ssak Starego Kontynentu, symbol polskiej przyrody. Białowieża to miejscowość niesamowita. Na jej wyjątkowość wpływa oczywiście położenie w samym centrum Puszczy Białowieskiej, ale nie tylko to. Białowieża jest też kulturowym tyglem, miejscem spotkania wschodu i zachodu, gdzie stykają się dwa główne wyznania czczące krzyż – prawosławie i katolicyzm. Mieszkają tu również baptyści, świadkowie Jehowy, zielonoświątkowcy oraz członkowie Hajnowskiego Zboru Kościoła Bożego w Chrystusie. Krzyż dla prawosławnych wiernych ma ogromne znaczenie. Jest z nimi od chrztu aż do ostatniej ziemskiej drogi. Mieszkańcy Białowieży, jak też całego Podlasia, darzą krzyż szczególnym szacunkiem. Spacerując uliczkami miasteczka, można co rusz spotkać na swojej drodze krzyże. Te stare, stuletnie, jak i te nowe. Stoją w Białowieży tuż obok siebie krzyże prawosławne i katolickie, świadcząc o harmonijnym współżyciu jej mieszkańców. Przekazy mówią, że przy ulicy Borowskiej w Białowieży w XVII wieku już istniała pierwsza cerkiew prawosławna. Ta pierwsza cerkiew przy ulicy Borowskiej została spalona w 1710 roku wraz z całą wsią z powodu choroby dżumy. Tę cerkiew prawosławną pod wezwaniem świętego Mikołaja wybudowano pod koniec XIX wieku wraz z Pałacem Carskim z tego samego budulca z czerwonej cegły. O jej wyjątkowości decyduje sprowadzony z Petersburga ikonostas ozdobiony chińską porcelaną majoliką. Jest to absolutny unikat w skali światowej. Takowych ikonostasów w świecie mamy tylko dwa. Nieopodal cerkwi świętego Mikołaja, przy ulicy Sportowej, znajduje się drewniana kapliczka, zbudowana około roku 1900. Takie kapliczki jak ta nie są typowe dla tradycji prawosławnej na Podlasiu. Typowe są krzyże, które stoją obok kapliczki. Ta kapliczka ma swoją legendę. Starsi mieszkańcy opowiadali mi, że ta kapliczka 100 lat temu stała przy ulicy Stoczek, mniej więcej po środku Białowieży, tam, gdzie kiedyś też stała karczma pewnego Żyda. Żyd mógł wybudować kapliczkę chrześcijańską po to, ażeby drugi nie mógł w odległości mniej więcej kilometra wybudować, czyli otworzyć nowe karczmy. Ile w tym jest prawdy, trudno dzisiaj dociec. Po wojnie ta kapliczka została przeniesiona w to miejsce, w którym stoi po dzień dzisiejszy. Białowieska kapliczka została zbudowana na planie kwadratu. Jest to budowla drewniana, konstrukcji zrębowej, szalowana. Jest przykryta dachem namiotowym zwieńczonym bębnem z małą, cebulastą kopułką zakończoną prawosławnym krzyżem. W niewielkim, skromnym wnętrzu umieszczono na ścianie ikony Jezusa Chrystusa i Boga Rodzicy, a na centralnie ustawionym anałoju ikonę apostołów Słowian, świętych Cyryla i Metodego. W latach 80. XX wieku zrobiliśmy gruntowny remont kapliczki wewnątrz, zewnątrz, pomalowaliśmy dach. Natomiast w 2019 roku ze środków uzyskanych z Unii Europejskiej dokonaliśmy kapitalnego remontu tej kapliczki, przywracając jej pierwotny blask.
Przy kapliczce stoją 2 drewniane, dębowe, 6-ramienne krzyże prawosławne, mające około 100 lat. Są one typowe dla wschodniosłowiańskiej tradycji Podlasia. Prawosławie niesie przez siebie nieskazitelną naukę pierwszych wieków chrześcijaństwa. Nauka dogmatyczna Kościoła prawosławnego formowała się na pierwszych 7 soborach powszechnych. I nie zważając na okoliczności historyczne, na te wielkie doświadczenia, ten potencjał wiary jest przekazywany dzisiejszemu naszemu społeczeństwu. Ojciec Kościoła, teolog wielki, ksiądz Bułhakow jednoznacznie mówi: gdyby świat znał prawosławie, cały świat by się stał prawosławnym. I to jest potencjał naszej wiary, który musimy w swojej skarbnicy przechować i przekazać dla młodych pokoleń. Kolebką chrześcijaństwa wschodniego, cerkwi naszej prawosławnej jest wielka tradycja Bizancjum ze swoją stolicą w Konstantynopolu. I zawdzięczając tej kolebce chrześcijaństwo prawosławne rozpowszechniło się w krajach słowiańskich, jak Serbia, Bułgaria, Morawy i w ten sposób dotarło do naszych ziem. Nasza tradycja prawosławna początki swoje bierze na naszych ziemiach z misji cyrylometodiańskiej. Ta misja świętych równych apostołom Cyryla i Metodego dotarła na tereny naszej Rzeczypospolitej. Ale prawosławie rozwija się i w dzisiejszej dobie czasu. Na kontynencie amerykańskim coraz to nowi członkowie naszej cerkwi włączeni są właśnie do łona świętego prawosławia. Na kontynencie afrykańskim patriarchat aleksandryjski ciągle otwiera nowe diecezje, nowe parafie, ale zachodnia Europa. Pojawiają się nowe parafie, jak we Francji, w Niemczech. Prawosławie jest tą światłością ze wschodu, która daje świadectwo swojej duchowości, a jednocześnie daje gwarancję dla człowieka na wieczne zbawienie. My w Polsce, jako cerkiew prawosławna, przeszliśmy historyczny czas wielkich doświadczeń. Przed II wojną światową potencjał Kościoła prawosławnego II Rzeczypospolitej szacował się na około 7 milionów wyznawców. Dzisiaj cerkiew prawosławna jest spuścizną tej tradycji, liczy około 500 000 wyznawców. Pojawia się u nas nowa migracja ze wschodu. Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Dzisiaj na terenie Podlasia, naszej diecezji, stare monastery ze swoją historią, jak monaster świętego Onufrego w Jabłecznej, jak monaster Opieki Matki Bożej w Turkowicach, a także wpisany w panoramę życia Kościoła prawosławnego monaster świętych sióstr Marfy i Marii na Świętej Górze Grabarce stanowią wielki potencjał i duchowości, i wiary, i naszego dziedzictwa duchowego. I to właśnie prawosławne monastery, jako stale żywe centra duchowości i kultury, są osnową szlaku, śladami wschodniosłowiańskiej tradycji.